Reportaż jest taki, jak chciała babcia. Nowoczesny, zdecydowanie na TikToka, a nie do telewizji. Trwa dobrą minutę. Stefan mi go zmontował. Serio, to wymarzony temat dla nas. I naturalna analogia. No to słucham cię, dawaj. Piotr i Paweł symbolizują ochronę i przewodnictwo, są patronami Poznania. A wy chronicie ludzi przed zimnem. Rzuć okiem na to w wolnej chwili. Gdy potrzebujesz skutecznej ochrony przed zimnem, zadzwoń po Izol Poznań. Potrafią z nim skutecznie walczyć. Izol Poznań. Nowoczesne technologie izolacji budynków. Jesteście patronami izolacji w Poznaniu i w całej Wielkopolsce. Co o tym sądzisz? Podoba mi się ta analogia, kontynuuj. Święty Piotr to pierwszy apostoł, skała, na której Jezus zbudował swój kościół. Rybak, dziś czczony jako pierwszy papież. Święty Paweł to jego przeciwieństwo, uczony obywatel Rzymu, prześladowca chrześcijan, który po spotkaniu Jezusa został ich orędownikiem. W Poznaniu są od początku. Ich imiona nosi pierwsza katedra w Polsce, miejsce chrztu i grobu Ojca i Syna, Mieszka i Chrobrego, pierwszego króla Polski. Innych patronów też mamy w Poznaniu, choćby świętego Marcina, ale tylko Piotr i Paweł trafili do herbu miasta. To bardzo ciekawa historia i twoje precyzyjne podejście bardzo mi się podoba. Wejdę w temat, ale pod jednym warunkiem. Ty rozwiniesz wątek herbu Poznania, a ja spróbuję przekonać do tego Brachola. Bo póki co Damian mówi zdecydowane nie. I to nie wszystko. Mam 48 godzin na napisanie scenariusza, a przecież mam jeszcze do zrobienia reportaż o Poznaniu. Szerzej, nie tylko o patronach i herbie. Tego by sobie życzyła babcia. Umówiłam się z nimi na spacer po mieście, śladami herbu. Może tam znajdę inspirację. A jak się uda, wjedzie temat kolejnej miejscowości. Mówiłem ci przecież, że ja tego nie kupuję. Co patroni Poznania mają wspólnego z Izol Poznań? Obiecałem Wejnie, że wejdziemy w projekt. Ale to ty obiecałeś, nie ja obiecałem. Damian, poświęć temu pół godziny, zobaczysz, będziesz mega zadowolony z efektu. Pół godziny, tak? Mamy na to pół godziny.
Patryk, przepraszam, że nie byłam z wami na spacerze, ale całą trasę wcześniej przeszłam i chyba dobrze ją zaplanowałam. Damian może być lekko wkurzony, bo to jednak spacer na godzinę, a nie pół. A wracając do filmu o herbie, jest już gotowy. Zaraz ci go wysyłam. Po obejrzeniu dajcie znać, co o nim myślicie. A jeśli wam się spodoba, to wiesz, sub i lajka też z wdzięcznością przyjmę. Jak czytać herb Poznania? Błękit tarczy, jak niebo, i warta symbolizuje wierność i trwałość. Biała brama z 3 wieżami to znak miasta, otwartego, lecz gotowego do obrony. Na bocznych wieżach patroni, po lewej Paweł z mieczem, po prawej Piotr z kluczem. Obaj błogosławią, obaj czuwają. W łuku bramy skrzyżowane klucze i krzyż, symbol samorządności i duchowej straży. Nad bramą biały orzeł, zwrócony w prawo ze złotym dziobem i koroną, emblemat siły i państwowości. Nawiązuje do czasów Chrobrego i Przemysła, królów z Poznania. Po bokach złote gwiazdy i półksiężyca, motywy z dawnych pieczęci pełne tajemnicy, a ponad wszystkim złota korona, klamra historii miasta stołecznego. No cześć Weno, muszę ci przyznać, że wyszło to bardzo, bardzo fajnie. Cieszę się, że Patryk mnie do tego przekonał i daliśmy ci szansę. Dzięki, Damian. Spacer po historycznym Poznaniu naprawdę mnie zainspirował. Mam temat na reportaż, ten dla babci. A Stefan dorzucił wyzwanie. Film ma być niemy. Tylko muzyka. Zero gadania. Choć on użył innego słowa. Zaraz ci film podeślę. A z lżejszych rzeczy to właśnie tu w latach 90. kształtowała się scena hip-hopu i techno. Do dziś w Poznaniu bycie liderem w swojej zajawce to ważna sprawa. Tu odbywają się największe targi w Polsce. Z Camp Kościuszko Amerykanie koordynują działania na wschodniej flance NATO. A od tego roku powstaje tu Piast AI, jedna z 6 europejskich fabryk sztucznej inteligencji. Puentując, Piotr i Paweł to ciągłość i przemiana, tradycja i otwartość, ale gdy trzeba, gotowość do walki. I taki właśnie jest Poznań. To kolebka Polski, ale to też siła napędowa jej rozwoju. Wracam do pisania.
Kieksz, Międzyrzecz i Gniezno czekają.